Powiedzcie mi tylko, słychać mnie dobrze, wyraźnie? Halo? Chyba nikt nie odpisuje, czy mnie w ogóle słychać. A, dobra, widzę. A szum wynika z tego, że no, kupiłem dosyć dobry mikrofon i zbiera nawet dźwięk wiatraka w komputerze. Także stąd ten szum. Postaram się go na następny stream wyeliminować w jakiś sposób. Dobra, od czego bym chciał zacząć? Chciałem zacząć od tego, że siadając sobie do analizy finansowej, ale analizy technicznej, musicie pamiętać, że zawsze zaczynamy od takiego interwału czasowego, który pozwoli nam objąć cały wykres na ekranie. Coś takiego jak to mamy w przypadku MP, tylko kurczę, ja mam chyba wszystkie analizy jakie mam, to ja już mam zrobione w taki sposób, że one są wszystkie już są w jakiś sposób zaczęte. Chciałbym jakąś surową znaleźć, może tu, a to jest jakieś BCY, co to w ogóle jest, nie wiem skąd się to wzięło, ale widocznie kiedyś się tym interesowałem przez chwilę. No dobra. Mamy coś takiego, mamy analizę, widać ją na całym wykresie, czyli musiałem użyć interwału jednego dnia. Natomiast gdybyśmy chcieli sobie zacząć z Bitcoinem, tak jak mamy tutaj, to już jeden dzień może być za mało, chociaż nie, da radę. No, da radę. Więc powiedzmy, że taki jeden dzień to jest taki dobry czas wejścia. Dobra, wróćmy do tego BCY, mamy... No dobra, no i od czego trzeba zacząć? Zaczniemy od tego, żeby wyznaczymy sobie jakieś podstawowe linie oporu i wsparcia. No i lecimy sobie od dołu. Bach. Wsparcie sobie damy trochę grubsze. Czarne. Dobra, będzie widoczne bardzo dobrze. Będziemy wiedzieli, że to są te najważniejsze punkty. Na wykresie godzinnym są zawsze najważniejsze punkty, jeżeli chodzi o wsparcie oporu i ewentualnie jeszcze linię trendu. Dobra, tu sobie też coś zaznaczymy. No jest. Dobra. Ogólnie jeżeli chodzi o wsparcie i o opór, to jeżeli zwrócicie uwagę, to zaznaczam świeczki, a nie knoty. Co to znaczy? To jest ogólnie jakby świeczka z knotem. Tutaj ją mamy na zielono zaznaczoną. Ja może zaznaczę, żeby było widać wyraźnie. O, to jest jedna świeczka jakby. Świeczka razem z knotem. Tu mamy świeczkę, tu mamy knot. Zmienię jeszcze trochę jej kolor. No dobra, coś tam widać. To jest jedna świeczka z knotem. Więc ja zawsze wyznaczam linię. Nie zawsze, ale przeważnie zaznaczam linię zgodnie ze świeczką, czyli tu będzie biegła nasza linia, a nie tutaj, gdzie jest knot. Przynajmniej na tym interwale najdalszym. Potem jak będziemy to robić dalej, głębiej, że tak powiem, to zwrócicie uwagę, jak to robię. Ogólnie niektóre rzeczy może być mi ciężko wyjaśnić, dlatego że już robię to tak długo, że pewne rzeczy są dla mnie intuicyjne i nawet już nie do końca pamiętam, w jaki sposób ja to robię pod kątem technicznym, ale wiem dokładnie, o co mi chodzi i dlaczego to robię. Ale będę się starał też przypomnieć sobie wszystko, jak zaczynałem, jak się tego uczyłem, no bo też to będzie dla mnie jakaś lekcja. Potem jak ktoś mnie będzie pytał, to będę mógł sobie do tego szybciej wrócić niż tak jak teraz. Niektóre rzeczy robię intuicyjnie, już nawet nie mam to po prostu to czuję, no, że tak ma być. No ale to już są lata obserwacji rynku. No, tak jak teraz widzicie moją pracę, to siedzę przy tym od 2012 roku. Kiedy to pierwszy raz zobaczyłem Bitcoina, wtedy była cena jego w okolicach 64 zł. Pamiętam to jak dzisiaj. Fajne czasy bardzo. Dobra, mniej więcej tak to będzie wyglądało. Tu mamy najwyższy punkt, widać. Tu mamy niższy, wyraźny punkt, też go widać.
Tu mamy jeszcze niższy punkt, widać, że tu jest jako wsparcie, tu jest jako opór, z kolei zadziałał. Dalej sobie lecimy. Tu mamy kolejny punkt, który zadziałał jako opór dwukrotnie i tu mieliśmy tak zwane double top. Skoro już tu jesteśmy i skoro to bardzo fajnie widać, to od razu to zaznaczymy. Tu mamy double top. To sobie warto zaznaczyć, takie rzeczy warto mieć. Ogólnie no, double top nie jest jakby formacją, która się nam przyda na później, że tak powiem, ale tak jak na przykład pokażę Wam wykres Bitcoina, no to widzicie, że tu mam straszną kolorowankę, ale ja robię to w ten sposób, że jeżeli już raz sobie wyznaczę jakieś linie, to one u mnie zostają, ja ich nie kasuję. Ewentualnie takie linie trendu jak ta, no to powiedzmy, że to już jest mi zbędne, bo wiem, że raczej cena nigdy nie poleci wzdłuż tej linii i gdzieś tutaj nie zahaczę, no bo już jest od niej oddalona odpowiednio, więc nie ma możliwości, więc w sumie linie tego typu mogę skasować. Ups, nie w tą. Jak coś zaznaczycie i Wam źle pójdzie, że tak powiem, w TradingView, to wystarczy kliknąć Ctrl+Z, czyli tak zwane cofnij, znane z wielu popularnych programów. Powiedzmy, wykasowaliśmy tą linię przez przypadek ups, nie trzeba jeszcze raz jej ustawiać, Ctrl+Z. Ctrl+Z tutaj działa fajnie, bo można je cofnąć kilkukrotnie, czyli powiedzmy skasuję sobie 3 rzeczy, raz, 2, 3, bach, wszystko wróciło. Dobra, wracamy sobie do BCY, potem sobie wrócimy najwyżej na chwilę do bitka. Dobra, pod double top, no ale no, formacja typu double top to jest rzecz, którą można sobie zbadać na teraz. Dobra jest double top, fajnie cena będzie spadała, spada i w sumie można ją wykasować, bo jeżeli już gdzieś dojdziemy tutaj dalej, to ta formacja double topa już nie będzie miała wpływu, ani nie pomoże nam w niczym, co tu się działo, więc w sumie wystarczy raz stwierdzić, dobra, fajnie double top, to jest już nam niepotrzebne. Chyba że ktoś lubi mieć, to może mieć. Ja akurat formacje typu double top jakoś, nie wiem, kasuję je po tym, jak już wiem, że są określone. Dobra, format TradingView, dobra, jeden dzień, jesteśmy tutaj. Teraz jeszcze wejdźmy bardziej głębiej. Tu mamy jako wsparcie. Tu mamy opór, wsparcie. Wsparcie i tu mamy bardzo mocne, tu mamy najsilniejsze wsparcie i powiem Wam już teraz, że najprawdopodobniej cena BCY, czyli tego tak zwanego Bit Crystals, spadnie tutaj w okolice tej ceny naszego wsparcia, czyli w okolice 6K i gdyby się okazało, że spadnie w te okolice, to możecie wtedy sobie sprawdzić aktualne sygnały, ale to do tego dojdziemy jeszcze, to będziecie wiedzieć, jak to określić. I może się okazać, że to będzie bardzo fajny moment, żeby wejść sobie w trochę dłuższą inwestycję. Akurat no, BCY to jest jakaś kryptowaluta, no nie wiem, przynajmniej o niej nie słyszałem. Nie miałem czasu jej badać, ale wydaje mi się, że to nie jest nic ciekawego. Ale nawet jeżeli kryptowaluta jest scamem i do niczego się nie przydaje, to nadal jest kryptowaluta, która podlega pewnym prawom rynkowym, to raz, a dwa, zawsze może się trafić pewna grupa pump and dump tak zwana, na pewno o nich słyszeliście, która taką kryptowalutę może sobie stwierdzić, że chce ją podpompować. No i na tym możemy skorzystać. Także w takich momentach myślę, że warto wchodzić nawet w skamy, tak dokładnie tak powiem, nawet w skamy. Tylko jestem wrogiem skamu. No, niektórzy nie nazwą tej kryptowaluty skamem, dla mnie to jest skam. Ripple, Stellar i Clam. To są 3 kryptowaluty z giełdy Poloniex, na które radzę bardzo mocno uważać. To są kryptowaluty, które mają opcję margin trading, czyli tak zwanej opcji handlu z dźwignią. I to, co się dzieje na tych kryptowalutach, to jest po prostu coś magicznego. Wykres tych kryptowalut często przebiega w ten sposób, że potrafi się zachować zupełnie inaczej niż przewiduje nasze ustalenie z analizy technicznej. I to jest bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne, ale no, to jest kryptowaluta, która została w 100%, że tak powiem, zgarnięta już na wstępie przez twórców, no i potem wiadomo, jakaś tam zabawa z nią wynikała. Nie będę wchodził w szczegóły, bo też za bardzo nie wiem, więc nie chcę Was wprowadzać w błąd, ale no, jeżeli macie zamiar handlować tą walutą, to po prostu radzę na nią bardzo uważać.
Co do niej raczej zachowujemy się w ten sposób, no ja na niej też się czasem bawię, ale zachowujemy się raczej w ten sposób, że kupujemy w punkcie A, sprzedajemy w punkcie B, który mamy gdzieś tam mniej więcej z góry ustalony, ewentualnie kupujemy, jeżeli widzimy, że ma potencjał wzrostowy i zapominamy o niej, bo obserwowanie jej tak non-stop to jest rycie sobie głowy, bo ona ma tak nieprzewidziane ruchy i tutaj pracuje tyle botów non-stop. Tutaj jest ściana na przykład 700 bitcoinów w buy orders, po czym taka ściana potrafi sobie w ułamku sekundy zniknąć i nagle wszystkie zlecenia idą w dół, jest wyprzedawana. Ewentualnie jest też taka fajna zabawa, gdzie tu mamy sobie tak zwaną głębokość rynku i sobie idzie ta zielona i czerwona skala, to jest jakby ilość zleceń kupna i sprzedaży. O, właśnie mi się zrąbało. Czasem się coś psuje na Polonekcie, czego strasznie nie lubię, gdzie mam teraz kursor, powinien iść równo, ta kropeczka powinna iść równo z tą głębokością, że tak powiem, czerwoną i tu zieloną, ale czasem się coś psuje i tak się jakoś dziwnie laguje, no ale mniejsza. Dobra, bo znowu trochę odbiegam od tematu. Zaczynamy od tej podstawy analizy, czyli tak, mam nową kryptowalutę, dodaliśmy sobie na Poloniexa, to jak dodajemy, to chyba każdy wie, jak nie wie, to sobie tutaj wchodzimy w Add Symbols, wpisujemy sobie na przykład, że mam tutaj większość walut dodanych, czego nie mam dodanego. VIA chyba nie mam dodanego. VIA. No dobra, i sobie szukamy. Tu mamy po prawej nazwy giełdy, także szukamy sobie Poloniex. Jest Poloniex, jest Bitcoin, tak jest VIA do Bitcoina, para walutowa i na samym dole nam się dodała. Aha, dobra, ok. Ja już miałem wcześniej dodaną, coś tutaj musiałem robić. Dobra, ale już wiemy jak dodajemy. No dobra, mamy te punkty główne zrobione, teraz spróbujemy zajrzeć troszkę jeszcze dokładniej, czy coś jeszcze tutaj znajdziemy. No powiedzmy, że tutaj sobie zrobię linię, tu zadziałała jako opór, wsparcie, opór, tak, ta linia zdecydowanie może zostać. I tutaj, nie, tu już nie, dobra. Teraz sobie schodzimy na 4 godziny. Dobra, jesteśmy na 4 godzinach, oddalamy znowu na maksa, może uda się złapać cały wykres. Nie udało się. No dobra, to musimy przesunąć. No i dobra. I tutaj sobie już polecę innym kolorem. Tylko jakąś znajdę. Tu mamy, widać ją dokładnie, bach. Czyli już wiem, że czarne, grube to są moje linie oporu i wsparcia z interwału jednego dnia. Czerwone linie to będą z interwału 4-godzinnego. Coś tu jeszcze jest takiego dokładnego. Chyba tutaj mamy coś dobrego. Wsparcie przebite, double bottom minimalny. Tutaj zadziałało jako wsparcie, opór. No myślę, że to... O, i tutaj jeszcze jeden. Dobra, to jest dobra linia. Dobra, jeszcze jakbym się chciał pokusić, to bym tutaj znalazł linię. Ogólnie w szczytach też jest dobrze szukać linii, bo cena zawsze lubi wracać do historii. Ogólnie cały, że tak powiem, rynek opiera się jakby na historii tego, co było od początku. Także te wszystkie linie wsparcia i oporu to są linie, które odzwierciedlają jakieś nastawienia psychologiczne wśród tłumu, czyli radość. Tutaj na przykład mieliśmy ogromną radość, która ciągle wzrastała. Potem tutaj zaczął się smutek, panika i tak dalej. To są takie emocje, które zostają w głowach ludzi, że tak powiem, na długo i ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że handlując, potem tradując dalej, czyli powiedzmy nie widać już tego wierzchołka, tego szczytu, ale tradując tutaj, coś zostaje w głowie z tamtego momentu. I teraz na przykład, kiedy cena będzie znowu tutaj tego BCY leciała sobie do góry, to musimy zwrócić uwagę na punkty, które są najsilniejsze. Najsilniejszym punktem tutaj jest oczywiście wsparcie, które jest na samym dole zaznaczone już. To jest najsilniejszy punkt. To jest jakby taki punkt nadziei, który jeżeli zostanie przybity w dół, to wtedy już nie wiadomo, co się stanie, bo tutaj wszyscy ludzie myślą, że tu cena stanie, więc musimy mieć na względzie to, że widzimy
jakby widzimy sobie cały tłum ludzi, którzy tu ulokowali swoją nadzieję, że jeżeli cena zacznie spadać, to tu jest ich punkt ratunku, że stąd ona się wybije. Jeżeli się stąd nie wybije i spadnie, to ta nadzieja jest ludziom zabrana. I tu się często zaczyna też taka jakby dodatkowa panika. A co lubią robić spekulanci, inwestorzy, manipulanci i tak dalej? Oni lubią sobie tą cenę wsparcia przebić, ale nie zjechać jej zbyt dużo. Ona sobie gdzieś tu trochę wychodzi poniżej i sobie tutaj zawraca, bo w tym momencie najwięcej ludzi potrafi dodatkowo sprzedać swój kapitał. Chyba z tego co kojarzę, to było na Steamie ostatnio zrobione, że cena spadła minimalnie poniżej takiej granicy psychologicznej. Tak, widzicie? Tutaj był odbicie się tutaj cena znalazła wsparcie, kiedy spadała. Potem znowu dwukrotnie dotknęła wsparcia, odbija się do góry, potem znowu, czyli już widzimy, że tutaj się bardzo silna linia wsparcia zrobiła, bardzo silna linia psychologiczna, ale ta cena została przybita w dół. Jednak zobaczcie, co się stało. Kiedy tylko cena została przybita w dół, i jeszcze jedno, zwróćcie uwagę na wolumen. Malutki wolumen wzrostu, ale to już tam nieważne. Po prostu chodzi, że tu mamy bardzo mały wolumen obrotu, bardzo mały. I cały czas cena tutaj sobie szła w dół. W momencie, kiedy ona przebija tą linię, to tu się zaczęło coś dziać. I ona sobie tutaj leciała w dół. Tutaj ta nadzieja ludzi została trochę stracona. No i cena sobie dalej leciała w dół i już nie było wiadomo, gdzie jest dół. A jak wiadomo, w kryptowalutach wszystko jest możliwe, więc pomimo tego, że tutaj mamy cenę 6000 satoshi, to równie dobrze ona mogła spaść nawet do nie wiem, do nawet 20 satoshi. I tak mogą być, ludzie o tym nie mają pojęcia, co się dzieje i jak się skończy z kryptowalutami. Jednak tutaj nagle cena sobie znalazła jakiś spód i widzimy, co tu się dzieje. Widzimy po wolumenie. I w tym momencie ja już wiedziałem, że Steam jest dobrą inwestycją długoterminową. Bo jeżeli ktoś po takim spadku ładuje się w takiej ilości, jak tutaj widzicie, gdzie tu mamy wolumen, no nie chcę mi się teraz tam wyliczać, jakie to są wolumeny, jakie ilości, ale widzicie po samej kresce, użyję kreski do wsparcia i oporu, widzicie? Tutaj jest taka linia, a tu mamy linię na tej wysokości gdzieś mniej więcej, trochę mi moja analiza zakrywa. O ile się nie mylę. No to zobaczcie, jaka jest różnica w tym wolumenie. To jest średni... O, teraz widać dobrze. To jest średni wolumen obrotu przy tych tutaj zachowaniach tuż przed wybiciem i tu mamy wybicie. I wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że kiedy cena sobie spada, to ludzie sobie tutaj ustawiają, że tak powiem, cały czas zlecenia sprzedaży, że mają nadzieję, że ta cena podskoczy chociaż na chwilę, złapie ich ofertę i będzie sobie dalej spadała. Wtedy oni będą spokojniejsi, będą uradowani i tak dalej. I inwestorzy, zrzucając cenę w dół długoterminowo, czekają tylko na to, aż takich zleceń kowalskie, że tak powiem, owce jak najwięcej sobie tutaj ustawią w tym przedziale. No, to jest akurat przykładowy przedział, bo ten nie jest ustalony, ale w jakimś tam przedziale sobie odpowiednio dużo ofert ustawią i wtedy oni sobie robią coś takiego, inwestorzy. Wchodzą maksymalnie dużym swoim kapitałem, wykupują wszystko, duża szpila do góry i potem już jest im obojętne, co się stanie z ceną. Cena oczywiście sobie będzie swoim normalnym tempem spadała, bo tak jest na rynku, będzie sobie po prostu tak zwana korekta wchodziła. No i potem znowu bach. Ludzie sobie myślą ewentualnie, bo no, mało ludzi zwraca, powiem wam szczerze, uwagę na takie szczegóły jak wolumen i ten fakt tego, że ten wolumen jest bardzo wielki po przybiciu ostatniego wsparcia. Chociaż pamiętajcie, w kryptowalutach, będę to powtarzał non-stop, w kryptowalutach wszystko jest możliwe, więc to, że ja mówię tylko tutaj o tym, że ten wolumen jest ważny po przybiciu wsparcia, to wolumen jest ważny zawsze. Tak samo jak przybicie wsparcia jest zawsze ważne, tak samo bez wolumenu. Więc tych kombinacji, które będę mówił, musicie mieć tego świadomość już od pierwszej lekcji, że jakąkolwiek rzecz będę opowiadał i jakkolwiek je łączył, to mogę czasem zapomnieć o tym, ale łączcie każdy fragment osobno z innym fragmentem. W sensie, kurde, nie wiem, czy to dobrze opowiadam. Jakąkolwiek, że tak, cholera, cokolwiek wam opowiem o jakiejś metodzie sczytywania analizy, sczytywania psychologii rynku i tak dalej i będę to łączył z inną metodą, to wy osobno sobie te metody jakby odkładajcie na bok i łączcie je w losowym
w losowy sposób między sobą, tworząc jakieś przewidywania, bo tak powinno być. Myślę, że teraz już każdy zrozumie, a jak nie, to najwyżej Wam potem jeszcze to wyjaśnię. Dobra, maksymalne wykupienie, inwestorzy ile mieli, to zainwestowali, spadek ceny, tak zwana korekta, potem podniesienie, tu nawet widzimy sobie taki fajny układzik, jeden z moich ulubionych, czyli formacja Bach. Co do formacji, widzicie tutaj, ta formacja jest trochę inna niż, znaczy wydaje się inna niż ją narysowałem, ale nie musicie być szczegółowi, czyli ja nie muszę tej formacji zaznaczać tak, żeby ona tu szła równo scenami. Ja tego tak nie robię. Ja sobie zaznaczam tak, bo ja już widzę tutaj, że uformowała się filiżanka. Teraz do filiżanki mamy ucho, które jest tutaj. I tu mamy drugie ucho, z którego było wybicie. Ewentualnie możemy sobie zrobić jeszcze tak, że tak naprawdę, cholera, że tak naprawdę tu mamy ucho, a filiżanka wygląda tak. Teoretycznie oczywiście. Ale filiżanki z podwójnymi uchami, nawet z potrójnymi widziałem i one zawsze działają. Ale filiżanka tutaj jest tylko dodatkiem, bo o tym, że to jest inwestycja długoterminowa i że ona będzie wzrostowa, to już widzimy tutaj, po tym wolumenie. Że tutaj ktoś dużo kasy zainkasował, potem tutaj mamy znowu kolejną informację. Tu cena sobie spadła, to jest ta szpilka po tym wybiciu. Tutaj mamy cenę, która się zaczęła trochę normować i znowu bach. Szpila, zielona do góry. Potem znowu coś tam się z ceną dzieje, bach, do góry, znowu szpila, tu znowu szpila, czyli ktoś Cię bardzo mocno załadował w Steam. I tu już wiedzieliśmy, że coś się będzie grubo z nim działo. No i ja tutaj na Telegramie napisałem, nie pamiętam już dokładnie gdzie, ale że Steam szykuje coś grubego. No dobra, nieważne, nie będę szukał teraz. W każdym razie było, że Steam coś szykuje. I że będzie to grube. No i tu już widzieliśmy, co się stało. Jeżeli ktoś chce się mnie od razu spytać, czy Steam zakończył swój raid, to uważam, że go jeszcze nie zakończył. Uważam, że docelowa cena, którą co najmniej może osiągnąć w tym przypadku Steam, to jest okolica 120 satoshi. To jeżeli ktoś chce sobie kupić Steama i go przeholdować przez jakiś czas, to jest to dobra opcja. Strzelałbym, że jakieś 2 miesiące, może 3. Nie, myślę, że szybciej. Około 2 miesięcy może cenę osiągnąć gdzieś Steama około 120 000. To tak wygląda. To od razu możecie potraktować jako wskazówka. Z tym, że wejście najlepsze byłoby... No ciężko to określić jeszcze, wiecie, bo z Bitcoinem jeszcze nie wiadomo, ale to za chwilę do Bitcoina przejdziemy. Ale myślę, że wejście będzie możliwe w okolicach 35 satoshi, takie lepsze. Dobra, wracamy do BCY. No dobra, jak widzicie, zrobiło nam się tutaj trochę kreseczek. Dobra, z 4 przejdziemy sobie na 2, już nie ma sensu się bawić w 3. Okej. Czy coś tu jeszcze widać? Widać jeszcze jedną rzecz. Mimo tego, że się Wam wydaje, że kurs spada, to co na to linia trendu? Linię trendu, przynajmniej ja osobiście, lubię sobie wyznaczać od pierwszej szpilki. Czyli szpilkę pierwszą w dół mam tutaj. I pierwszą szpilę sobie jadę do góry. I jak widzicie, z pierwszej szpilki cena mi dotyka tutaj już do świec
pierwszym punkcie i do świec w drugim punkcie. O, i nawet do trzeciej szpili jakiejś tutaj dalej. A gdybym zaczął na przykład stąd, z tego punktu, lub, no nie wiem, no trzeba zacząć z początku, no, z najniższego punktu. No, ja przynajmniej linię trendu zaczynam z najniższego punktu i nie jadę do drugiej szpili najniższej, tylko jadę tam, gdzie trend mi się wydaje intuicyjnie, że tak powiem, oparty o coś. I jak widzicie też sami tutaj, jak pociągnęliśmy sobie tą linię trendu przez wykres, przez te świece, to idealnie nam się dotyka w 3 punktach. Czyli coś tu się dzieje. Czyli tak, powiedzmy, że tego wykresu nie ma, wyznaczamy sobie linię trendu, bach, lecimy tu. No dobra, tutaj się cena dotknęła, tylko tak, dopiero jak ten motyw powstał, że tak powiem, to się stało, dopiero możemy tą linię tutaj pociągnąć, bo gdyby tej linii nie było, to nasza linia trendu by biegła sobie tu, bach, tu gdzieś. Ale ona sobie biegnie tutaj, bo już ta część wykresu jest aktualna. Dobra, wybicie do góry, bardzo mocno jak widzimy i ogromny spadek, ogromna korekta, właściwie to jest spadek. I mamy tutaj bach, drugi punkt uderzenia. Bach. I to, co tutaj widzicie, miało miejsce niedawno w kryptowalucie POT, o której Wam dałem znać, że jest fajne miejsce do wejścia. Bo zazwyczaj po takim dużym spadku, kiedy cena dotyka po raz n-ty, czyli nie po raz pierwszy, ale po raz drugi, trzeci i tak dalej, do najważniejszej linii trendowej, a to jest najważniejsza w tym przypadku, ta zielona, którą zrobiłem od samego początku na wykresie jednodniowym, to mamy duże prawdopodobieństwo wybicia. I to jest prawdopodobieństwo, z którego warto skorzystać, bo nawet jeżeli Wam nie wyjdzie, to sprzedajcie tuż poniżej z niewielką stratą i trudno. Ale jak widzicie, jeżeli Wam wejdzie, to jest duży potencjał zarobkowy. I to jest potencjał rzędu, no w sumie nieważne jakiego rzędu, bo w przypadku różnych kryptowalut jest to różny przedział. O, widzicie? I to jest właśnie ta linia, którą wyrysowałem tutaj. Bach. Tutaj jest, no powiedzmy, że stanią pociągnęliśmy, więc tego nie liczmy. Tego nie ma, więc tak mamy pierwsze dotknięcie, duże wybicie, spadek. I tu mamy 2 razy zetknięcie się ceny z wykresem. Tylko ja to robiłem na wykresie bodajże 2-godzinnym. Tak, na 2-godzinnym. No i tu mamy przebicie się kilka razy przez tą linię trendu i mamy wybicie. Czyli tak jakbyśmy sobie weszli gdzieś, powiedzmy nie tutaj, bo jeszcze tutaj nie jesteśmy pewni, ale wejdziemy sobie tutaj, to mamy 2900 satoshi, to mamy wybicie ceny o 10%. Czyli mamy 10% w druga, trzecia, czwarta, 18. 22, czyli w jakieś 12 godzin, no około 12 godzin powiedzmy mamy 10%. No i tutaj widzimy, że cena próbuje jeszcze dalej coś zrobić, ale jej nie idzie, więc tu widzimy, że jest dobry punkt do wyjścia. Także jeżeli cena próbuje się przebić przez jakiś historyczny opór, czy tam wsparcie, w tym momencie opór, w tym przypadku opór, i jej się nie udaje kilkukrotnie, zostawia świeczki na górze, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo z kolei, że ona spadnie. No jak widzimy, tutaj świeczki zostały na górze, knoty zostały na górze, świeczki dołem, jak widzimy, mamy spadek. I tu mamy przebicie linii trendu i to jest właśnie to, co czasem się lubi robić, czyli tak zwana pułapka. Jak wykryć pułapkę? Nie da się. Znaczy no, da się i się nie da. No, powiedzmy, że jakiś tam dłuższy czas, dłuższe doświadczenie obserwacji wykresu i będziecie czasem w stanie określić, czy coś jest sztuczne, czy nie. Ale raczej nie określicie tego po samej analizie, a bardziej po zachowaniu rynku, czyli wtedy sobie musicie otworzyć tutaj bach, wejść sobie na Poloniex, otworzyć sobie odpowiednią kryptowalutę, którą obserwujecie, czyli POT, mamy POT, no i tu sobie obserwujecie, co się dzieje, czyli tak, jak często pojawiają się zlecenia, czy są jakieś boty, czyli coś tu ciągle skacze, się przesuwa, obserwujecie sobie głębokość marketu, no i mniej więcej tyle. A jeszcze jedno, czasem jest fajnie, jak sobie obserwujecie, to ktoś albo zrobi większą sprzedaż, albo większy zakup. Wtedy możecie sobie zobaczyć, a nie musicie tego badać sami, czy jeżeli zrzucicie cenę o jakiś tam, no nie wiem, no kilka procent, może 1%, no nieważne, ale trochę ją zrzucicie, że trochę tych ofert tutaj zniknie, to
Czy tutaj od razu, dosłownie od razu, ułamek sekundy po tym, jak Wasze zlecenie zostanie zrealizowane, czy tutaj zaczną się pojawiać kolejne oferty, czyli jakby dziura zostanie wypełniona i to tak błyskawicznie, to wtedy wiemy, że coś tu się dzieje, ktoś tu nad czymś czuwa, jakaś niewidzialna piecza, że to jest jakiś większy cel, jakiś większy plan spekulantów, inwestorów, którzy ustawili bota, który ma tutaj czegoś bronić. I to jest kolejna wskazówka, którą możecie dodać do całości obliczeń, całości uzyskania prawdopodobieństwa ruchu ceny w daną stronę. Także na to też warto zwracać uwagę. Dobra. Bitcoin obecnie pod jest raczej w fazie spadkowej, wzrostowej. Dobra, nieważne. Dobra, mamy Bitcoin Crystals, Bit Crystals, przepraszam. No dobra, czyli tak mniej więcej to wygląda. Czyli tak, dobra, tu nam trend dotknął się dwukrotnie z wykresem. No dobra, czyli tutaj się skończył, czyli pociągnijmy go stąd. Jak to mniej więcej wygląda stąd. Tak, żeby to jakoś wyglądało też. No nie wygląda to jakoś fajnie, bo takie wyjścia ceny, no nie nazwałbym tego zmianą trendu. Raczej zmiana trendu wygląda w ten sposób, że o coś już prędzej takiego jak jest teraz. Nie można za bardzo, wyznaczając linię trendu, nie można za bardzo przecinać świeczek. Można przecinać knoty, ale nie bardzo przecinać świeczki. Dobra, no to jest mniej więcej spoko chyba. Tutaj bym powiedział, że mniej więcej tak to może wyglądać. Czyli teoretycznie możemy założyć, że trend przyspieszył. Przynajmniej w tym momencie. A to jest dosyć spory kawałek czasu, więc coś tu się dzieje. Tylko tutaj z kolei mamy double top. Dobra, ale tu już nie będę wchodził w szczegóły, bo po prostu chcę, żebyście wiedzieli, jak wyznaczać sobie taką ogólną analizę, która Wam będzie jakby potem przez całą już historię do końca życia tej kryptowaluty służyła. Czyli mniej więcej tak to wygląda od samego początku. Zaznaczamy najważniejsze punkty wsparcia, najważniejsze punkty oporu, wyznaczamy sobie jakieś podstawowe, że tak powiem, linie trendu i ewentualnie potem, już wchodząc w szczegóły, to się bawimy. I jedna z bardzo ważnych rzeczy, o której właściwie nie wiedzą początkujący, a bardzo często ją popełniają. Interwał. Nigdy nie schodźcie poniżej 30 minut. No ewentualnie jeszcze 15, ale nie schodźcie poniżej 15 minut, czyli żadne 5, żadne 3, żadna 1 minuta. To są interwały czasowe, które są wykorzystywane przez traderów, którzy tradują na dźwigni. I dla nich taka zmiana ceny w przeciągu minuty jest dosyć znacząca. Jeżeli kiedyś będzie okazja, to pokażę Wam, jak ja się bawię na przykład na minutowym wykresie, często używając do tego Ripple'a. Często lubię się bawić na Ripple'u, dokładnie, chociaż go nie polecam. To często się lubię bawić na Ripple, na wykresie minutowym, robiąc sobie trading taki, no czasem nawet kilkuminutowy, czasem nawet kilkunastosekundowy, czyli szybkie kupno, szybkie wyjście i tak sobie czasem kilka razy to zrobię w ciągu dnia i mam spokój z zabawą z giełdą na jakiś czas. Ale to są momenty, no w sumie ostatnio dosyć częste, bo wystarczy, że sobie poczekacie na moment taki, kiedy są duże wahania, bardzo duże wahania. I teraz przejdziemy właśnie do lekcji numer 2. Czyli jeżeli widzicie, że jakaś kryptowaluta rośnie, a wy jeszcze jej nie kupiliście, a cena już jest dosyć wysoko, czyli tutaj sobie leci cena, bach, wzrosła dotąd, nie wiemy co jest dalej, wzrosła sobie o procent. Nie wiem, czy słyszycie, ale kot mi za drzwiami miauczy, także będziemy mogli mieć tutaj dodatkowe efekty specjalne w postaci miauczenia kotów. Cholera, nie ten guzik. Gdzie to było? A, tutaj jest price range. Dobra.
No dobra, czyli cena sobie wzrosła, bach, 80% w ciągu, który tu jest, 27, 20, 29, w ciągu 2 dni. No to bach, to jest no, ogromny procent, ogromna ilość pieniędzy załadowanych. Także ludzie często mają preferencję do tego, że kiedy widzą taki procent wzrostu, to często sobie lubią dokupić tutaj walutę. Tak, ale wzrosło, jest zielono na tym. Na giełdzie strasznie to właśnie tutaj ludzie patrzą. Zamiast patrzeć tam, gdzie jest czerwono, to patrzą tam, gdzie jest zielono i to chcą kupować. I to jest właśnie też ważna wskazówka psychologiczna, którą trzeba w sobie zauważyć, że ty jako inwestor, chcąc zarobić, masz tendencję do patrzenia na to, co jest już zielone, a nie to, co jest czerwone. I to właśnie powinien się skupić na tym, co jest czerwone. Dobra, więc cena sobie tutaj wzrosła, ty jesteś mądrym inwestorem, więc postanawiasz jej nie kupować, bo już uważasz, że cena jest wysoka i według mnie myślisz mądrze. Czyli nie myślimy sobie już, co się dalej dzieje, tylko czekamy na odpowiednią okazję, bo my, wchodząc zbyt późno, narażamy się na ryzyko, ale jeżeli nie wejdziemy zbyt późno, tutaj, nie będziemy kupować gdzieś w tym momencie, to w tym momencie przechodzimy w stan oczekiwania i czekamy sobie, co się dalej stanie. Dobra, urosła dalej, trudno, my nie kupiliśmy, no nic nie poradzimy. Rośnie dalej, fajnie. Im szybciej i bardziej ona rośnie, tym lepiej dla nas. Dobra, weźmiemy sobie, zaznaczymy linię trendu. Opis linii trendu znajdziecie na Kryptopomocnik. Wchodzimy sobie na Kryptopomocnik, wchodzimy sobie w poradnik inwestora analiza i mamy wyznaczenie linii trendu, część druga. Oczywiście to wszystko, co tutaj jest, to ja mam nadzieję, że już macie w jednym palcu, bo powinniście mieć. Dobra, to mamy podstawę, jak wygląda linia, że tak powiem, trendu podtrzymującego i tak dalej. A tu mamy takie, tu mamy najważniejsze wyjaśnienia i zobrazowanie sytuacji. Jak wygląda przyspieszanie trendu spadkowego i jak wygląda przyspieszanie trendu wzrostowego. Plus też tutaj się pobawiłem trochę w opis psychologii Kowalskiego, co jest bardzo według mnie przydatne, żebyście lepiej zrozumieli. Więc, kiedy sobie trend przyspiesza, to musicie zwrócić uwagę, że to się dzieje w coraz szybszych przedziałach czasu. Znaczy w coraz krótszych, przepraszam. Czyli kiedy trend przyspiesza, to cena rośnie coraz szybciej. Dlaczego? Bo rośnie na giełdzie jakby radość. Tutaj powiedzmy, że tutaj nie ma żadnych oczekiwań, to jest po prostu inwestycja. Tutaj się zaczynają rodzić nadzieje zysku, tutaj się pojawia szczęście, tutaj się pojawia radość, a tu już jest euforia. I kiedy na giełdzie dochodzi do prawdziwej euforii tych wzrostów, to już jest sygnał dla Was, że coś się dzieje. Wtedy linie są zazwyczaj prawie pionowe. No nie mogę powiedzieć, że są pionowe, bo zależy od interwału czasowego, jaki sobie ustawicie, ale linie potrafią być prawie pionowe na niektórych interwałach. I wtedy wiemy, że przychodzi kolej na nas, kiedy my sobie z kapitałem czekamy. I teraz na co my czekamy? Czekamy sobie na ten moment, kiedy cena osiąga punkt kulminacyjny i zaczyna bardzo mocno spadać. I to widzimy tutaj, bardzo mocno spada. I co my w tym momencie robimy? Przepraszam, my powinniśmy już to zrobić wcześniej, przygotowując się na tą okazję. Czyli tak, zacznijmy sobie od tej linii trendowej, czyli mamy ją tutaj, potem mamy ją tutaj, tego nie ma. Co tam się jeszcze złego zadziało, to jeszcze nie ma. Potem mamy ją tutaj. I to jest ostatnia linia nasza trendowa. No można powiedzieć, że ostatnia już. Chociaż jeszcze... No chociaż nie, już nie będziemy się bawić tam jeszcze dalej. Czyli widzimy tutaj idzie sobie cena równo, bach, bach, bach. Jest podbicie, trend wzrasta. I czy to jest zwykła korekta, co się dzieje, jeszcze nie wiemy, ale trend przyspiesza. Tu już mamy potwierdzenie, że trend przyspiesza, bo mamy kolejne wybicie. Widzimy, że przyspiesza jeszcze dalej. Co teraz robimy? Czy ktoś z Was wie, co powinno być tutaj zrobione na tym momencie, żeby wiedzieć, kiedy wejść? Możecie napisać. Co powinno być tutaj zrobione, żeby wiedzieć, kiedy wejść? Jest tutaj ktoś ze mną?
No co jest, ja streama dla siebie robię? Dokładnie. Szukamy linii wsparcia, to znaczy wyznaczamy linię wsparcia, czyli tak. Tu wyznaczamy opór, widać, bach, dotknęło 3 razy szczytu, czyli to jest nasz opór. Lecimy dalej. 3 razy, no kilka razy dotknęło dołu, bach, mamy wsparcie. Tu mamy opór. Bach, tu dotknęło kilka razy ceny z dołu, mamy opór. Lecimy dalej. O, 15 minut to jest super widok tutaj. W przypadku takiej akcji to jest super widok. Dobra. Tu mamy też ważny opór i wsparcie. Dlaczego? Bo tutaj cena nam się podbija do góry. Spadła. Tu mamy kolejną jakby próbę podniesienia się, ale nie udało się ceny podnieść. Potem wybiła się nagle do góry, spadła do wsparcia tutaj sprzed chwili, wybiła się i tu już z kolei ta linia oporu posłużyła jako taka trampolina, z której cena się wybiła. I tu mamy następną linię oporu. Tutaj już możemy tych linii trochę gęściej nakłaść, ale uważajcie, no też nie musimy z tym przesadzać, chociaż jak widać te linie się powtarzają wszędzie. Tu mamy niby tylko taki mały punkcik, widzicie? Tutaj niby taki nic nieznaczący, ale ja tutaj sobie stawiam linię, chociaż te mniejsze sobie trochę zmniejszę, żeby wiedzieć, że one są mniej znaczące. I co my tu mamy? Widzicie? Mimo tego, że tu mamy taki malutki pikuś, to ta cena tutaj raz, 2, 3, ona tutaj jeszcze kilkukrotnie potrafi się od czegoś takiego odbić, dlatego lepiej zwrócić uwagę na wszystkie takie punkty, chociaż też mówię, nie przesadzajmy. Jak tu mamy taką jedną szpileczkę, przypominam, szpilę olewamy. Zwracamy uwagę na świeczki. Świeczki są najważniejsze. No i bach. Mocny wystrzał, spadek. Dobra, wyznaczamy sobie wsparcie, czekamy, obserwujemy, bach. Wsparcie zadziałało, cena się wbija. Dobra, czyli nie wchodzimy. Lecimy dalej. Tu już nie musimy wyznaczać linii, cena sobie idzie dalej. Tu już przyspiesza na tyle szybko, więc tutaj już nie musimy nic rysować. Chociaż tu widzimy, mamy zakończenie świeczek. To może na 30-minutowym by troszkę lepiej wyglądało. No nie, ale mniej więcej tu możemy też postawić punkt wsparcia, punkt oporu. No już mniejsza w szczegóły ogólnie. Ja też nie zwracam tak uwagi na każdy szczegół, tylko pamiętajcie, żeby też nie walić tych linii wszędzie, chociaż powiem szczerze, że lepiej walnąć więcej niż mniej, tylko żeby wykres był czytelny. Dobra, no i teraz tak, mamy spadek do linii wsparcia, wybicie i mamy spadek i tu już widzimy, że ta cena leci na łeb na szyję. Więc szukamy sobie, teraz interwał oddalamy. Co ludzie robią źle, to w tym momencie, kiedy cena się wali nawet na szyję, to zostają przy małym interwale. Czyli wtedy widzimy coś, co się dzieje jakby tu i teraz. Im mniejszy interwał, im krótszy czas obserwacji, tym jakby zawężamy pole widzenia. Ale ponieważ ta cała sytuacja, która się tutaj budowała, ten wzrost, to nie jest coś, co się działo chwilę. Tutaj mamy 27 kwiecień, maksymalna korekta nastąpiła 8 maja. Czyli mamy około 2 tygodni. Niecałe 2 tygodnie mamy emocji, które się zbierają na giełdzie. Czyli my nie możemy w tym momencie określać punktu wejścia na podstawie 15-minutowego interwału czasowego, bo my czujemy jakby na interwał czasowy inaczej. Analiza w tym momencie przedstawia nam bardziej uczucia, które panują teraz na giełdzie. A teraz są złe, bardzo złe. Musimy wrócić do momentów, kiedy te nadzieje były większe, kiedy rynek się budował. Znaczy w sensie ta jakby cała sytuacja, którą teraz obserwujemy, się budowała. Oddalimy sobie na 4 godziny. O, i teraz widzimy trochę więcej. Ale teraz znowu cholera jest nie do końca czytelny. Ale dobra. Spróbujmy na 2. 2 godziny. Tutaj też musicie pamiętać o tym, że to nie ma reguły. Po prostu w miarę do tego, ile czasu się budowała
taka formacja, to też musicie dopasować sobie ten interwał. To po prostu będziecie widzieli, bo na przykład tu już są trochę bardziej czytelne obrazy, ale chyba wydaje mi się, że godzina będzie w tym momencie najlepsza. Tylko, że to mi się przesunęło wszystko, cholerstwo. Dobra. Dobra. I teraz tak. Pierwszy moment, który mamy najsilniejszy, tutaj, z tych poniżej, to jest tutaj. Mamy 3 dotknięcia do oporu, wbicie, potem mamy wyżej zaraz przejdziemy do Bitcoina, Na razie chcę Wam tylko skończyć ten moment, bo mówię, bardzo wielu ludzi robi ten błąd, że widząc jakiś mocny wzrost kryptowaluty, nadal chce w nią wejść, co jest totalnie bez sensu. Uwierzcie mi, ja też tak robiłem. Kurde, jakieś pompy były, jakieś te folding coin, czy jakoś tak, nieważne, te niektóre kryptowaluty były pompowane po kilkaset procent w ciągu dnia i daję sobie głowę uciąć, że też tak macie, że nawet jeżeli widzicie, że ta kryptowaluta urosła 200% i jest na zielono, widzicie tą szpilę do góry, to macie to wewnętrzne takie uczucie, chcę ją kupić, bo ona rośnie. Tylko nikt sobie nie zadaje pytania w środku, czy ona już urosła na tyle, że zacznie spadać. Tylko ona rośnie, to ja też chcę ją kupić, bo chcę zarobić. To jest błąd. Bo można zawsze czekać na korektę i zawsze po mocnej korekcie następuje wybicie ceny. Czyli widzicie, szpila w dół i to takie kilka szpilek w dół i mamy spadek ceny z pułapu powiedzmy takiego zdrowego 14 000, mamy spadek na 8 000, to jest prawie 50%, prawie. Spadek w chwilę. I nawet jak wejdziemy sobie gdzieś przy 9000, to mamy wybicie ceny do 12, prawie 13 000, czyli zobaczcie, jakie tutaj są mocne wahania. I to jest dobry okres do gry, kiedy można sobie odegrać ten cały okres, kiedy czekaliśmy. Czekaliśmy właśnie na ten moment i tutaj możemy sobie właśnie zagrać. I to jest fajne. I takie formacje warto wykorzystywać, kiedy jakaś kryptowaluta mocno rośnie, my nie zdążymy w nią wejść, nie wchodzimy, tylko czekamy na ten moment. I o tym pamiętamy. Dobra, mniej więcej to Wam wyjaśniłem. Też nie będę wchodził w szczegóły tych punktów wsparcia, oporu i tak dalej, bo zrobiłem to na szybko i zrobiłem to na wykresie, który już jest, że tak powiem, już jest w czasie przeszłym. Natomiast kiedy takie wykresy się robi w czasie teraźniejszym, no to czuje się ten rynek, obserwuje się mniej więcej cenę, obserwuje się, co się dzieje ze zleceniami, więc też te linie mogą trochę się różnić od tych, które bym zrobił, gdybym rzeczywiście ten rynek obserwował na bieżąco. Ale to nie jest ważne, bo chciałem Wam tylko wskazać mniej więcej, jak to powinno wyglądać i że nie powinno się kupować w momencie, kiedy kryptowaluta mocno wzrasta. To jest okres, kiedy sobie czekamy i polujemy. To jest strategiczne podejście do inwestycji, a nie emocjonalne podejście, że rośnie, kurwa, muszę kupić je, bo też zarobię. Nie. Często, kiedy myślimy, że musimy kupić, bo zarobimy, to wtedy tracimy. A co jest gorsze, że kiedy kupujemy w takich momentach, jak teraz, kiedy kryptowaluta rośnie, to ustawiamy sobie alarmy na jakichś tam aplikacjach typu Bitcoin Checker i tak dalej, a nawet jeśli nie ustawiamy, to non-stop się gapimy w telefon. Ustawiamy sobie tam w Chromie, czy tam w czymś, odpalamy sobie w przeglądarce giełdę, czy odpalamy sobie TradingView, czy jakąś inną aplikację i musimy non-stop patrzeć na cenę, bo boimy się, że może zaraz spaść. A to też jest bardzo niezdrowe. I tego raczej unikam robić. Alarmy i obserwacja giełdy z telefonu jest ok, ale nie w takich chwilach, kiedy jest nerwówka i co chwila musimy odświeżać, bądź spoglądać na telefon, czy czasem nie jest za późno, czy czasem nie jest za wcześnie i tak dalej. Do inwestycji trzeba podchodzić zdrowo. Ale też miałem takie początki, że non-stop siedziałem w komputerze. Jeszcze, powiem Wam taką ciekawostkę, jak Bitcoin był wtedy za te 64 zł, nawet tam coś zainwestowałem wtedy w niego, a wtedy byłem zwykłym jakimś tam typkiem z osiedla, który sobie pił piwo na ławce, ale się czymś zainteresował, chciał coś zrobić. Znaczy, traktowałem to bardziej jako zabawę, powiem szczerze, nie traktowałem tego jako coś, ale kiedy zauważyłem, co się dzieje, no to stwierdziłem, że miałem na tyle oleju w głowie, że stwierdziłem, że trzeba tutaj coś podziałać dalej. No i tak się w sumie zaczęła przypadkiem moja historia, kiedy mój przyjaciel po prostu pokazał mi Bitcoina.
i pokazał, że to jest coś ciekawego, ale oboje traktowaliśmy to jako zabawę. No i to były czasy giełdy MTGOX. Może niektórzy jeszcze kojarzą te czasy, może są tu tacy. Kiedy to cena w ciągu jednego dnia potrafiła rosnąć ze $100 na $300, na $200. Spadek, po prostu ruchy ceny były takie, że dla mnie pójście, odlać się do kibla i powrót, to czasem albo była strata rzędu kilkuset dolarów, albo zarobek, jeżeli zostałem. Więc no czasem naprawdę nie sikałem przez cały dzień, nie srałem, nic nie robiłem, tylko patrzyłem się w wykres, bo takie były ruchy ceny. Nie było to zdrowe, wystarczyło inaczej trochę to rozegrać, ale z drugiej strony to były początki Bitcoina, więc on jeszcze się nie zachowywał nawet na tyle zdroworozsądkowo, żeby móc na nim jakąś analizę robić. Ale ci, którzy oglądają Bitcoina od samego początku i też interesują się analizą, no to wiadomo, że ten Bitcoin jednak jakieś tam funkcje tej analizy wykazywał, w sensie tą regularność, ale no ona była bardzo trudna i ciężka do określenia, tym bardziej, że był to środek, to było coś nowego, jakaś elektroniczna rzecz, o której jeszcze nikt za bardzo nie wiedział, więc mało osób było ufnych co do tego, więc tam wystarczyła mała, że tak powiem, zapadka ceny i każdy robił tak zwany panic sell, mała zapadka ceny do góry, w sensie mały wykup i każdy robił panic buy. Także to były bardzo ciężkie czasy. I zarazem ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, co my tu mamy dalej? Tutaj mamy Bitcoina. Dobra, co do Bitcoina? Tutaj sobie trend przyspiesza, to już jest nieaktualne. A ta linia jest jakaś dziwna. No właśnie, czasem jak sobie trochę zmienimy interwał, to jakaś linia potrafi nam trochę dziwnie odstawać. Jak widzicie, tutaj ta linia jest idealnie postawiona. W sensie tutaj, leci sobie stąd. Z kolei na interwale, nie, może 4 godzinnym, nie, na 4 godzinnym też jest ok. Ale na godzinnym ona gdzieś jest zawieszona w czasie. Dobra, wykres godzinny. Dobra, wykres godzinny, mamy przybicie tego trendu, który zrobiłem jako ostatni. Tak. Tu sobie od razu wyznaczymy wsparcie. Dobra, czyli ja ogólnie obstawiam sobie na chwilę obecną, że Bitcoin sobie dojdzie w okolice 1700 bądź 1680 dolców i gdzieś z tej granicy się będzie próbował wybić. I dopiero kiedy on będzie się próbował wybić, to ja będę w stanie określić, czy on się wybije dużo, czy nie dużo. Sobie zrobię taki pomocniczy trójkącik, żebym wiedział, czy z tego trójkącika się mu uda uwolnić. Co ludzie robić jeszcze, co jest błędem, jeżeli chodzi ogólnie o kryptowaluty, o rynek. Coś, czego ja osobiście bardzo nie lubię, to jest wróżenie z fusów. Ja to nazywam wróżeniem z fusów. Bitcoin do końca roku będzie warty $3000. Bitcoin do końca roku będzie warty $10 000. Bitcoin do jutra będzie warty $1. Ja jutro zrobię 3 kupy. Rozumiecie zależność? Ja nie wiem, co ja dzisiaj zjem. Nie wiem, co dzisiaj będę pił, więc nie wiem, ile razy jutro pójdę się wysrać. Tak samo nie można określić, ile będzie warta jakakolwiek kryptowaluta jutro, pojutrze, za 10 dni, za rok, za 50 lat. I trochę mi irytuje to gadanie, bo w sieci jest tego bardzo dużo. A ja wiem, że wy jako początkujący inwestorzy, no nie wszyscy, ale na pewno większość, bo ja pamiętam swoje czasy, człowiek ma po prostu kurewską potrzebę śledzenia jakichś czatów, jakichś stron z informacjami, przynależeć do jakichś totalnie bezsensownych grup, na totalnie bezsensownym Facebooku i pisanie totalnie bezsensownie, po pierwsze pytań, ile będzie warte, kiedy będzie warte i tak dalej. I wy siedząc tam, czytając to, chłoniecie według mnie
bardzo gówniane rzeczy, które mają wpływ na wasze zachowanie na giełdzie. To jest wpływ bardzo pośredni, którego wy nie jesteście w stanie sobie sami nie jesteście w stanie sami sobie zdać z tego sprawy, ale uwierzcie mi, jeżeli będziemy tutaj dalej razem jeszcze długo, będziemy przechodzić do głębszych zagadnień psychologii, plus pojawią się nawet jakieś prace domowe w charakterze przeczytania jakichś książek, które polecę z psychologii, to zaczniecie powoli rozumieć, o czym mówię i o co chodzi. Samoświadomość, samo poznanie siebie i zdolność samoobserwacji jest na giełdzie bardzo, bardzo ważna. Czyli ja kiedy podejmuję decyzję jakąś inwestycyjną, to uwierzcie mi, że zanim kliknę guzik kup lub sprzedaj, to ja jeszcze kilka razy się zastanawiam, co ja czuję i dlaczego to czuję. I też próbuję sobie wyobrazić, co czują ludzie w tym samym momencie na giełdzie. W sensie nie w tej samej chwili, co ja, kiedy siedzę przed komputerem, ale w tym samym momencie cenowym w tym samym jakby przedziale cenowym danej kryptowaluty. I dlaczego podejmują taką decyzję? Bo może się okazać, że ja się kieruję strachem, może się okazać, że ja się kieruję radością, co jest nie do końca dobre, aczkolwiek też nie jest złe. Ale raczej się nie kierujemy emocjami, tylko kierujemy się kalkulacją, czyli wchodzimy w punkcie A i albo czekamy na punkt B, który ma gdzieś nastać, albo ustalamy sobie ten punkt B zawczasu i w tym momencie sobie wychodzimy z kryptowaluty. I nie ma tak, że powiedzmy ustalimy sobie punkt B do wyjścia, ale widzimy, że kryptowaluta dalej ciśnie do góry, więc sobie to zmieniamy i czekamy, bo zazwyczaj jest tak, że nasza pierwsza myśl jest słuszna i w tym momencie powinniśmy wyjść, ale kierowanie tym uczuciem, tą chciwością, tak naprawdę to jest uwierzcie mi tylko chciwość i też połączone z radością, że zarobimy więcej, że chcemy mieć więcej kasy, że będziemy bardziej szczęśliwsi, że postawimy kumplom browara w barze i się ucieszymy, będziemy o tym opowiadać, to zazwyczaj jest tak, że wychodzimy albo w plecy, coś się też tak lubi zdarzyć, albo się okazuje, że zamiast zarobić 50% zarabiamy 10%. Albo 5%. I tak się z tego powinniśmy cieszyć. A wtedy radość, euforia i chciwość zmienia się w co? Zmienia się we wkurwienie. A jakie są następstwa takiego czegoś? Ano takie, że powiedzmy dalej się coś dzieje na rynku kryptowaluty, a my jesteśmy w tym stanie emocjonalnym i potrafimy, próbując odrobić straty, podjąć kolejną błędną decyzję, która nie wynika z chłodnej kalkulacji, tylko wynika z tego, że chcemy, że tak powiem, uleczyć swoje urażone ego, wyjaśnić sobie, że popełniliśmy błąd, ale chcemy go naprawić. No i dalej brniemy w bagno. No. I to też jest takie błędne koło. Dobra, zrobiliśmy sobie podstawę wyznaczania mniej więcej analizy finansowej, analizy technicznej całościowej, która nam służy, że tak powiem, z całości wykresu na przyszłość. Z tych wszystkich linii, które wyrysowujemy, możemy korzystać przez cały czas już, dostawiając oczywiście nowe. Powiedziałem Wam o tym, że nie kupujemy jak cena już trochę wyskoczy do góry, bo czasem nie warto, czasem nie warto, różnie, ale moja strategia według mnie jest dobra, choć jeszcze czasem lubię wejść, mimo to gdzieś tam w środku rejsu, no tylko to już jest bardziej kwestia tego, że no, wyczuwam tego, że to nie jest jeszcze koniec rejsu, więc wiem, że tutaj mogę wejść. Natomiast nie kieruję się tym, że kryptowaluta rośnie i ja chcę zarobić, tylko wiem, że rośnie i wiem, że jeszcze nie skończyła rosnąć. Na tym to polega. Także tak to jest. No i wyjaśniłem jeszcze trochę podstaw, jeżeli chodzi o różne emocje z giełdą. I myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy stream. Miałem go robić pół godziny, a pewnie wyszło trochę więcej jak zwykle. Ta godzinka wyszła, no ale no, skorzystaliście, także nie ma sprawy. No i to by było na tyle. No. Widzimy się za jakiś niedługi czas, na pewno. Pozdrawiam ekipę ZGIW. Stream niedługo zostanie udostępniony do grona publicznego w wersji pro bono, ale za odpowiedni czas. Także na razie będzie dostępny tylko dla Was, a za jakiś czas go udostępnimy, tak jak pisałem w regulaminie, dla wszystkich. No dobra, także
Dzięki za uwagę i widzimy się, słyszymy za jakiś niedługi czas na kolejnym streamie.